Dziś nie będzie o archeologii, mimo że historia pierwszej generacji Audi Q7 rozpoczęła się ponad 20 lat temu. Obecnie mamy do czynienia z jego drugą generacją, która jest na ostatniej prostej, bo produkowana jest już od 10 lat, ale mimo to nie straciła nic ze swoich pierwotnych atutów. Lada moment do salonów wjedzie nowe Audi Q7 trzeciej generacji, a to oznacza, że łowcy okazji już mogą czuć delikatne mrowienie na karku, bo to zwiastun mega wyprzedaży. I muszę przyznać im rację. Nie mylą się. Na findcar.pl mamy kilkaset takich samochodów fabrycznie nowych, wyłącznie od autoryzowanych dealerów, a rabaty na ich zakup wynoszą nawet, uwaga, 32%. Przyznam się Wam też szczerze, że widziałem już nowe Audi Q7, które do salonu wjedzie we wrześniu i owszem, jest genialne, o czym sami się przekonacie już wkrótce oglądając jego test na kanale Karoseria, ale druga generacja Q7 po drugim liftingu nie wybiera się na emeryturę, tylko nadal jest wrzodem na tyłku konkurencji. Ma wielki bagażnik, nawet 7 foteli w opcji, z czego aż 6 może mieć mocowanie ISOFIX, a pod maską potężne, sprawdzone silniki V6 oraz V8, połączone z technologią MHEV, ewentualnie z hybrydą plug-in. I do tego wszystkiego prawdziwy napęd Quattro. Dziś opowiem Wam o tym, czy warto jest ten model kupić, w jakiej wersji go szukać oraz jakiej wersji unikać. Czyli w skrócie wszystko, co musicie wiedzieć o Q7. Zapraszam. Zacznijmy od konkretów, których nie da się oszukać. 5 metrów i 7 cm długości, rozstaw osi niemal równe 3 metry. To zapewnia w środku przestrzeń, która sprawia, że w drugim rzędzie siedzeń możecie założyć nogę na nogę, nawet jeżeli macie 2 metry wzrostu. Do tego 3 niezależne fotele i mnóstwo miejsca w bagażniku za nim. Jeśli zdecydujecie się na wersję 5-osobową, to bagażnik ma niemal 900 litrów. Natomiast jeśli o technologię chodzi, to w Audi Q7 po ostatnim lifcie najważniejsza jest technologia świetlna. Reflektory HD Matrix LED z laserowym światłem to nie jest gadżet, ale coś, co sprawia, że jazda nocą od jazdy w dzień różni się głównie tym, że na drogach jest mniejszy ruch, bo widoczność jest niemalże taka sama. Za co to auto pokochacie? Przede wszystkim za skrętną tylną oś. Bez niej parkowanie Q7 pod biurowcem to sport ekstremalny. Dzięki niej ten kolos ma promień skrętu mniejszy niż niektóre auta kompaktowe. Kolejna rzecz to pneumatyka. To nie jest zawieszenie, to poduszka powietrzna, która separuje Was od polskiej rzeczywistości drogowej. Ale są też takie rzeczy, które w tym aucie mogą doprowadzić do szewskiej pasji. Jakie? System multimedialny. Audi uparło się na 2 ekrany dotykowe z haptyczną informacją zwrotną. Wygląda to genialnie, dopóki nie zaświeci słońce i nie zobaczycie na nich warstwy kurzu i odcisków palców Waszych dzieci. No i masa. Mimo aluminium w konstrukcji fizyki nie oszukasz. Przy ostrym hamowaniu czuć, że walczycie z ogromną bezwładnością. Gdzie plasuje się Q7? Porównując z konkurencją wypada naprawdę nieźle. BMW X5 jest bardziej zwarte i chce być sportowe na siłę, a w podstawowych wersjach napędzane jest zaledwie 2-litrowym dieslem, a trzeci rząd siedzeń nie nadaje się nawet dla ratlerka. Mercedes GLE z kolei bywa barokowy i czasem trzeszczy pod naciskiem palca i też ma wersje 4-cylindrowe. Volvo XC90 przy Q7 wygląda jak ubogi krewny z północy, który ma 4 cylindry nie tylko w najsłabszej, ale i w najmocniejszej odmianie. A Audi idzie drogą solidności. Tu wszystko jest spasowane tak, jakby było wycięte z jednego bloku granitu, ale też ta solidność znalazła się pod maską. Na naszym rynku wszystkie odmiany mają co najmniej 6 cylindrów. Wybór silnika w Q7 to test na Waszą dojrzałość. Mamy benzynowe 55 TFSI, czyli V6 3.0 o mocy 340 koni, które radzi sobie z tym ponad 2-tonowym SUV-em doskonale, ale przy jego masie wir w baku przy prędkościach autostradowych jest nieunikniony. Jeśli jesteś na emeryturze i 120 km na godzinę to dla Ciebie szybko, to nie będziesz żałował tego wyboru. Ale patrząc na jego ceny, to nie jest dobry pomysł. Jeśli więcej czasu spędzasz w mieście, to z pewnością docenisz wersję plug-in hybrid 55 albo 60 TFSI-e. Pozwalają one pokonać wyłącznie na prądzie kilkadziesiąt kilometrów, ale podczas wyjazdu na wakacje musicie pogodzić się z jeszcze większym spalaniem w trasie, a dodatkowo z mniejszym bagażnikiem i brakiem możliwości zamówienia trzeciego rzędu siedzeń, bo jego miejsce zajmuje akumulator. Jeśli ten SUV ma pełnić nie tylko rolę auta rodzinnego, ale i auta sportowego, to Audi ma i taką wersję w ofercie. To model SQ7, który ma ponad 500 koni mocy i zapewnia dreszczyk emocji w każdych warunkach, zwłaszcza na stacji benzynowej.
Ale bądźmy poważni. Na kanale Karoseria przetestowaliśmy wszystkie warianty i werdykt jest jeden. 50 TDI. 3-litrowe V6, 286 koni, 600 Nm. Dlaczego? Bo to jedyny silnik, który sprawia, że ten kolos wydaje się lekki. To jest diesel starej, dobrej szkoły. Cichy przy stałych prędkościach, brutalnie skuteczny przy wyprzedzaniu kolumny ciężarówek. To jest motor, który pozwala przejechać z Warszawy do Berlina i z powrotem na jednym baku, a jedyne czego nie lubi to stania w korkach w mieście. A teraz przyjrzyjmy się ofertom na Audi Q7, jakie znajdziecie na findcar.pl, bo właśnie z tego powodu prezentujemy Wam dziś ten model. To właśnie teraz jest najlepszy moment na zakup drugiej generacji Q7. Na naszej platformie mamy obecnie ponad 300 egzemplarzy fabrycznie nowych Q7, gotowych do odbioru do autoryzowanych dealerów Audi. Nie da się już skonfigurować i zamówić tego auta do produkcji, ale wyprodukowane egzemplarze czekają w salonach. Dlaczego warto tam zajrzeć? Bo dealerzy czują na plecach oddech nadchodzącej nowej generacji i czyszczą magazyny. Rabaty na nowe auta sięgają 32%. Przy aucie za $500 to jest oszczędność, za którą przez najbliższe lata będziecie jeździć na wakacje do Krynicy. Na findcar.pl najtańsze Q7 z rocznika 2025 po wszystkich rabatach możecie mieć już za okolice 350 tysięcy złotych. To jest cena, za którą konkurencja sprzedaje auta o segment mniejsze. Wszak tyle potrafią kosztować Audi Q5, BMW X3 czy Lexus NX. I co ważne, najtańsze Q7 na naszej platformie nie są wcale ubogo wyposażone. Skórzana tapicerka, LEDowe reflektory, dobry zestaw audio, 19 albo 20-calowe aluminiowe felgi, wersja 7-osobowa to niemal standard. Na przykład w Poznaniu czeka na Was taki biały egzemplarz wyposażony w mocniejszego diesla 3.0 286 koni, do tego pełen pakiet S-Line połączony z optycznym pakietem Czerń Plus, elektrycznie wysuwany hak holowniczy, felgi 21 cali i audio Bang Olufsen. I to wszystko za 350 tysięcy złotych. Auto przeceniono z 518 tysięcy, więc aż o 32%. Jeszcze tańszy, bo za 344 900 zł jest ten czarny egzemplarz z Warszawy. W nim znajdziecie tapicerkę z Alcantary, 21-calowe felgi, audio Bang Olufsena czy wyświetlacz head-up. W zestawie jest też karta podarunkowa na 3000 zł. Na paliwo. Tu przecena wynosi 29%. Nieznacznie droższa jest hybryda plug-in, ale wersja 60 TFSI o mocy systemowej wynoszącej niemal 500 koni mechanicznych. Możecie ją zobaczyć w Poznaniu, a mieć już za 378 500 zł, czyli o 25% mniej od ceny katalogowej. A naprawdę jest to bardzo bogato wyposażone i pięknie skonfigurowane Q7 o osiągach zbliżonych do jednego z bardziej udanych aut ostatnich lat, czyli do Audi SQ7. Takie auto też możecie znaleźć na platformie Findcar i wiem, o czym już myślicie. Fajne to SQ7, ale pewnie mnie nie stać. No i tu nic bardziej mylnego. Wyobraźcie sobie, że mamy aż 20 egzemplarzy SQ7 z silnikiem V8 o mocy ponad 500 koni. Auta, które wyjściowo kosztowało katalogowo niemal 700 tysięcy, znajdziecie już za 450 tysięcy złotych. Przyjrzyjcie się na przykład temu starannie skonfigurowanemu SQ7 za 455 500 zł z Rzeszowa z pełnym pakietem Black. Auto przeceniono o 24%, a rabaty na SQ7 mogą sięgać nawet 28%, więc pewnie dealer nie powiedział tutaj ostatniego słowa. Najniższe rabaty są na wersję benzynową 55 TFSI, gdyż sięgają zaledwie 24%. Ale i tu mamy swoich faworytów. Jeden z nich to egzemplarz stojący w Sosnowcu, wyspecyfikowany bardzo bogato, bo aż na 653 tysiące złotych. Dziś kosztuje niespełna $500 000 złotych. Ale znajdziemy tu piękny lakier z Shakir Gold, audio Bang Olufsen 3D, wszystkich możliwych asystentów drogowych, matrycowe światła LED, fotele obszyte skórą z oferty Audi Exclusive i do tego tylną skrętną oś. To tylko kilka przykładów Q7 dostępnych na findcar.pl, ale znajdziecie u nas także oferty aut używanych drugiej generacji, choć przyznam szczerze, że przy tych promocjach, które są dziś na nową Q7, to nie wiem, czy opłaci Wam się zakup używanej, bo ten model stosunkowo wolno traci na wartości. 4-5-letnie auta z przebiegami rzędu 100 tysięcy kilometrów nadal kosztują ponad 200 tysięcy złotych. Dlaczego mnie to nie dziwi? Bo naprawdę uważam, że to jeden z najbardziej udanych modeli w historii Audi.
Audi Q7 drugiej generacji to jest samochód kompletny. Jest jak stary, dobrze skrojony garnitur. Zawsze pasuje, zawsze wygląda dobrze i nigdy nie wychodzi z mody. Ale muszę Wam coś powiedzieć na sam koniec. To ostatnie miesiące, kiedy możecie wyjechać z salonu fabrycznie nowym Q7 tej drugiej generacji, bo za chwilę wjeżdża trzecia generacja. Widziałem ją niedawno, nic więcej nie mogę powiedzieć, bo mnie zamkną, wytną nerkę i przejmą dom. A wszystkie oferty, o których mówiłem, znajdziecie na findcar.pl. Sprawdzajcie je, dopóki jeszcze tam są.